Od stuleci kobieta stanowiła dla artystów źródło natchnienia. Historia sztuki to jednak głównie historia mężczyzn, malarzy, rzeźbiarzy, architektów czy designerów. Kobiety artystki występowały w niej przez dłuższy czas na marginesie. Niemniej jednak przez stulecia dążyły one do uzyskania artystycznej samodzielności. Dążyły do tego, żeby być pełnoprawnymi artystkami w tym męskim świecie sztuki. Prezentowały one różne charaktery i różne style. To, co je łączyło, to pasja do sztuki i ogromna determinacja. Dzisiaj wybrałem 3 sylwetki kobiet artystek, które Wam przedstawimy. Zapraszamy do subskrypcji i do polubień. Życie Camille Claudel to opowieść nie tylko o sztuce i rzeźbie, która była jej wielką pasją, to także fascynująca i zarazem tragiczna opowieść o jej ogromnej miłości do rzeźbiarza, Augusta Rodina. O miłości, którą artystka przypłaciła własnym życiem. Je veux Camille à Paris. J'ai l'impression que depuis que tu connais Monsieur Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même. J'ai appris à travailler plus vite avec lui. Ma fille n'a pas attendu. Camille swoją postawą nigdy nie wpisywała się w schemat panny z dobrego domu. Niczym mężczyzna, zawsze z uporem sięgała po swoje. Jej życie już na samym początku było naznaczone silnie przez mężczyzn. Żyła tak naprawdę w cieniu swojego zmarłego brata, po którym rodzice nadali jej to właśnie imię. Później żyła w cieniu swojego kochanka Rodina, a także drugiego brata Paula. Prędko ujawnia się artystyczny talent młodziutkiej Camille. Jej ojciec postanawia, że córka ma go szlifować w Paryżu. W owym czasie nie było ku temu lepszego miejsca. Claudel wyjeżdża nad Sekwami do Paryża. Tam wstępuje w mury Akademii Colarossi, która wówczas przyjmowała już jako uczennicę kobiety. W 1883 roku spotyka tam Augusta Rodina. Jeszcze nie wie wtedy, że to spotkanie zaważy na całym jej przyszłym życiu. Den wird er so schön finden, den wird er signieren. Es ist erstaunlich, hein? Das ist Alchemie. Das ist Zauberei. Der Künstler braucht nur seinen Augen zu vertrauen. Ich bringe Sie, wohin Sie wollen. Aber sag doch, dass ich es bin, die du liebst. Du liebst mich. Doświadczony już wówczas rzeźbiarz również zauważa dar młodziutkiej artystki. Prędko trafia ona do jego pracowni i pomaga mu przy jego zleceniach. Rodin pracuje wtedy nad swoim ikonicznym projektem. Rzeźbi Bramę Piekieł, przeznaczoną dla Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Camille pracuje razem z nim. Nieformalnie mówi się czasem, że niektóre prace sygnowane nazwiskiem Rodina to wytwór nie jego, a właśnie młodziutkiej Claudel. Relacja mistrz-uczennica prędko wymyka się jednak spod kontroli. Pomiędzy parą rodzi się uczucie, co doprowadza do płomiennego romansu. Oczywiście wywołuje to liczne kontrowersje. Rodin jest od Camille starszy o 24 lat. Pozostaje on cały czas w stałym związku, ma także syna, który jest rówieśnikiem rzeźbiarki. Paryż huczy. Nawet dla tak bezpruderyjnej metropolii jest to za dużo. W latach 80. XIX wieku kochankowie wykonują swoje portrety. Wtedy też powstają
pierwsze wersje ikonicznego dzisiaj już pocałunku Rodena. Dekadę później Camille wyrzeźbi wspaniałą kompozycję zatytułowaną Walc. Poniekąd nawiąże w niej do dzieła swojego kochanka, do pocałunku. Przedstawi jednak uczucie zupełnie inaczej. Przedstawi tańczącą parę złączoną w miłosnym uścisku. Będzie to poniekąd alter ego jej samej. Pokaże kobietę targaną emocjami, pokaże kochanków splecionych w miłosnym uścisku, który będzie prowadził w przyszłych latach do tragedii. Ta, jak i inne rzeźby Camille z tego okresu, to kwintesencja sensualnego erotyzmu. Artystka z jednej strony czerpie z secesji, z drugiej strony tworzy formy niezwykle ekspresyjne. W 1890 roku następuje dramatyczne rozstanie z Rodenem. Camille cały czas żyje w jego cieniu. To Rodin pokazuje swoje rzeźby na wystawach, to o nim rozpisuje się praca, ona zamknięta gdzieś w pracowni patrzy na jego liczne romanse i ogromnie cierpi. Po tym dramatycznym rozstaniu tworzy bodaj najwspanialszą swoją rzeźbę. Forma ta nosi tytuł Wiek dojrzały. Camille jest już artystką dojrzałą. Wie, czego chce, a czego absolutnie nie. Rzeźba pokazuje kobietę i mężczyznę. To jakby przeniesienie jej relacji z Rodenem. Mężczyzna to właśnie doświadczony rzeźbiarz, kobieta to ona, artystka, która cały czas podąża za tym, aby uzyskać sławę. Camille popada w obłęd, izoluje się w murach swojej pracowni i pogrąża w mrokach umysłu. W przypływie szału demoluje swoje atelier, niszczy też większość znajdujących się tam rzeźb. Mademoiselle Claudel, die Schülerin von Rodin. Mademoiselle Claudel kopiert Rodin. Mademoiselle Claudel sammelt die Brosamen des Meisters. Camille nie może znieść rozstania. Na krótko nawiązuje jeszcze przyjacielską relację z Claudem Debussy, ale cały czas pamięta o Rodinie. Ich relacja jest niezwykle złożona i ambiwalentna. Próbują oni do siebie wrócić, oczywiście nie udaje się to. Camille coraz bardziej się izoluje. Zamyka się w swojej pracowni, coraz mniej tworzy. Popada w alkoholizm i cały czas myśli o Rodinie. Bardzo ważnym momentem w jej życiu jest śmierć jej ojca. Tak naprawdę jednej z nielicznych osób, które od samego początku wierzyły w jej talent. Niestety po tym wydarzeniu rodzina postanawia się pozbyć czarnej owcy, za którą zawsze Claudel była uważana. Postanawia zamknąć ją w szpitalu psychiatrycznym, a Camille spędzi tam kolejne 30 lat swojego życia. Zostanie odizolowana od Rodina, od sztuki, nigdy więcej już niczego nie stworzy. Zostaje odizolowana od całego świata. Za próbę bycia wielką artystką, za dążenie do sławy i samodzielności, Claudel płaci bardzo wysoką cenę.